tablet i sobie pokazujemy na tablecie. Nie, Czekaj, nie ruszaj aż tak mocno. Gadamy o tym? Ola. O czym my mówimy? Rozmawiacie sobie? Ale o tym rozmawiamy? Chodzi o to? Nie, Czyli ty, Ola, mówisz o modelach Czego? rekonstrukcji człowieka. Jak zamknąć? No i ja miałam trochę w głowie, że ktoś pokazuje to i my się tak zbiegamy i wiecie, a pokaż ty! Przecież od zawsze jasne było, że rekonstrukcja jest lepszym wyjściem. Wszyscy się na nią zgodzili. Korzyści są oczywiste, tak. Ale stary człowiek był dziwny. Ich nie zrozumiesz, nawet jeśli byś chciał. Tylko zaślepienie mogło być. Wiecie, czego się ostatnio dowiedziałam? Że na dziedzińcu zastępczym kiedyś robili coś takiego jak sport i robili to, żeby, nie wiem, nie przytyć albo żeby być silni. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie biegać dookoła przez godzinę bez celu. W ogóle nie. Bezsensownie. Zastanawiałem się nad tymi starymi ludźmi. I wiecie, co jest o nich napisane? Humaniści byliby w stanie wrócić na czworakach do lasu, gdyby miało to uratować ich koncepcję człowieka. Co za idiotyzm. Nawet oni nie byliby w stanie wymyślić czegoś tak durnego. No nie? Weźmy takiego Napoleona. Ideą rewolucji francuskiej było przecież obalenie absolutyzmu, prawda? No, powiedzmy. Ale ikony rewolucji francuskiej nie potrafiły powstrzymać krwawej furii. Przecież zadłużenie, z którym mierzyła się Francja, nie zniknęło nagle magicznie, gdy Ludwik stracił głowę. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś osamotniony w swojej żałobie za niekompetentnymi władcami? Gadasz bzdury, ale nie o to mi chodzi. Bonaparte był dokładnie tym, czego Francuzi chcieli się pozbyć, dekapitując Bourbonów. Po prostu przyjęli to zawinięte w modniejsze sreberko, pobłyskujące hasłami jakiejś równości, jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego dobra. Rewolucja to w mojej opinii najdzikszy z pozornie cywilizowanych procederów ludzi występujących przeciwko sobie. Nie sposób nad nimi zapanować, ale bardzo łatwo przewidzieć ich efekty. Nastąpi wymiana elit, która przyniesie pozorną poprawę sytuacji, a marginalizowanym, prostym ludziom przyzna się kilka ładnie brzmiących, bezużytecznych praw. Demokracja to... Dobra. Do sedna, oratorze. Napoleon ustanowił we Francji absolutyzm, a orędownicy rewolucji podnosili wiwaty, jakby nie zabił drugiego takiego dekadę wcześniej. Gość odpowiada za śmierć milionów. No ale jeśli jesteś Napoleonem, możesz pozwolić sobie na poświęcenia. Jak wydasz artykuł o wszach i dualizmie społecznym, to daj nam znać. Może da się usunąć tą lichwiarkę w mniej nielegalny sposób. A Arystoteles? Spójrz na takiego Arystotelesa. A co jeśli chodzi tu o to ich serce? Byli na przykład romantycy, no nie? Oni cały czas pisali i o uczuciach, i o sercach. To co ma jedno do drugiego? A bo ja wiem, biło sobie raz tak, raz tak. Jak to żyje, czego chce, głowa mu się chwiała, ręce dwie i nogi dwie i był cały z ciała.
No to popatrz, choćby i na taką BMH-20 z powiększonym zaworem dotleniającym. Zupełnie inna jakość niż modele przedforpiańskie. Nie no, z B nie ma startu do tych późniejszych. Cały system zaopatrzenia to wymaga wzmocnienia wyższą. Też udawać takie, może nie, że od początku to wyśmiewasz jako taki absurd, ale że mówisz o tym z takim zaciekawieniem, że to jest taka ciekawostka, którą wyczytałaś i potem tak się z tego śmiejesz na koniec. Uwaga, cisza na planie. Ujęcie, że jeszcze jej słuchacie jak coś. Cisza na planie. Akcja. No nie? Weźmy takiego Napoleona. Ideą